Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Marka Essager była już dostępna na kanale. Tutaj gdzieś będziecie mieli linka chyba do kabli, jeżeli dobrze pamiętam, wtedy to były kable. Dzisiaj produkt z nieco innej półki, a mianowicie ładowarka samochodowa. I to mocna ładowarka samochodowa, bo aż 125W. Trzyportowa, co istotne, bo wiele samochodów nie ma za dużo gniazd właśnie na ładowarki, więc tutaj im więcej portów w zasadzie, tym lepiej. Tutaj mamy takie combo, dwa porty USB typu A, jeden port typu C, czyli w tej chwili myślę, że bardzo fajny kompromis, plus do tego jeszcze wyświetlacz z miernikiem napięcia, które podaje nam akumulator. To też jest przydatne, zwłaszcza w samochodzie, gdzie możemy sobie zmierzyć stan akumulatora w zasadzie nie podłączając go bezpośrednio, tylko z gniazda ładowarki. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Ładowarka samochodowa Essager o mocy 125W. Zacznijmy może od samego pakowania. Tekturowe, ekologiczne, brawo producent. Kolorystyka głównie biała z żółtymi dodatkami. Mamy nazwę firmy Essager. Hasło przewodnie czy marketingowe firmy, czyli spraw, by życie miało większe znaczenie. Moc ładowarki 125W, żółte akcenty i wizualizacja samej ładowarki. Ona, jeżeli dobrze pamiętam, występuje w dwóch kolorach. To jest kolor kawy, jest jeszcze chyba lekko niebieski, taki błękitny. Z boku mamy informację oczywiście o zabezpieczeniach przed przeładowaniem, przed za niskim napięciem i przed przepięciami. To są standardowe kwestie. Mamy też informacje właśnie o tym cyfrowym 7-segmentowym wyświetlaczu LED. Mamy zabezpieczenia przeciwprądowe i zabezpieczenia dotyczące temperatury, czyli w zasadzie wszystko jest. Tylnia strona opakowania to oczywiście kolejna wizualizacja, jak zamontować urządzenie i mamy informacje szczegółowe o napięciach. To dosyć istotna informacja, bo te 125W, o którym wspomniałem wcześniej, to moc łączna na wszystkich trzech portach i tutaj takie rozsądne, myślę, zakresy na USB typu C możemy osiągnąć do 65W, które myślę, że jest w zupełności wystarczające. Nie trzeba mieć 120W na porcie USB-C. Większość laptopów, szczególnie tych biurowych, spokojnie na 65W może pracować. Nawet Legion 5 myślę, że w trybie stron internetowych też sobie poradzi, więc gamingowe laptopy jak najbardziej, ale tylko w pracy internetowo-biurowej, a nie przy graniu. Pozostałe porty, słuchajcie, oba porty USB-A mają moc maksymalną 30W przy różnych poziomach napięć od 5V i 15W do, jak widzę, 30W przy 12V. Czyli łączna moc to jest 65W na USB-C i po 30W, czyli łącznie 60W na USB typu A. Myślę, że taki zdrowy kompromis. Nie będziemy katować baterii, męczyć baterii. Dłużej nam posłuży, a to ładowanie też będzie całkiem solidne. Możemy na jednym porcie korzystać z laptopa, a na dwóch pozostałych szybko ładować smartfony, co myślę, że jest optymalną wartością. Ponieważ Essager jest firmą chińską, to sama produkcja też odbywa się w Chinach. I to by było w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o tylnią ściankę. Przejdźmy do rozpakowania. A w środku otrzymujemy plastik. Tutaj szkoda, że nie jest to tektura, folię i samą ładowarkę. Ładowarka ma, tak jak wspomniałem wcześniej, 3 porty, 2 USB-A i 1 USB-C, a tutaj na dole, to jest nawet widoczne, jest wyświetlacz. Ładowarka jest wykonana tutaj z metalu. Tak, tutaj jest metalowa, natomiast tu jest przeźroczysta. Można sobie zobaczyć, co w środku producent zastosował, jakie komponenty. Kolor kawy jest naprawdę ciekawy, elegancki, taki dymiony, brązowy.
Ładnie to wygląda na żywo. Mamy informację właśnie o maksymalnej mocy 125 W, a tutaj z boku mamy jeszcze powtórzone parametry techniczne, bo opakowanie najczęściej się wyrzuca. Jest oznaczenie kodowe modelu ESCC08 i to, co jest też dużą zaletą tego urządzenia, a więc wsparcie dla napięcia i 12V i 24V, co oznacza, że będziecie mogli to stosować również w ciężarówkach, w autobusach, a nie tylko w samochodach osobowych, które mają 12V instalację. Oczywiście również tutaj powtórzone dostępne moce na USB typu C, USB typu A, informacja o łącznym limicie 125 W i 65 na USB typu C. To będzie w zasadzie, jeszcze mamy logo producenta tutaj. To w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o samą ładowarkę. Przejdę do testów praktycznych. Tak prezentuje się ładowarka w nocy. Nie wiem, czy to będzie w ogóle widoczne, bo to światło jest dosyć intensywne. Natomiast wrzucę Wam tutaj przebitkę z tym, jak to wyraźnie wygląda na jakimś zdjęciu, fotografii. Podsumowując materiał, w zasadzie ta ładowarka wydaje się optymalnym wyborem, jeżeli chodzi o moce. 125 W, wysoka moc łączna, do 65 W na USB typu C i do 30 na portach typu A. Mamy do tego jeszcze licznik, pomiar napięcia, co jest zawsze wartością dodaną, a z mocnych stron wymieniłbym jeszcze wsparcie i dla 12, i dla 24V, jeżeli chodzi o instalacje samochodowe, więc wsparcie i dla samochodów, i dla większych pojazdów również. Jestem ciekawy Waszej opinii na temat ładowarek samochodowych, czy ich używacie i jakie modele wybieracie, czy jesteście z nich zadowoleni. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Oczywiście, jeżeli materiał Wam się spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Dajcie też proszę znać w komentarzach poniżej, czy chcecie porównanie takich ładowarek, bo mam ich kilka w domu, więc mogę kilka urządzeń dla Was porównać. Jeżeli będziecie zainteresowani, to takie wideo również może powstać. A na koniec macie jeszcze kilka ciekawych filmów, które mogą Was zainteresować z podobnej kategorii. Do zobaczenia. Hej, hej. Tradycyjnie na koniec podrzucę Wam kilka innych ciekawych materiałów. Być może któryś Was zainteresuje. Hej, hej. Do kolejnego materiału.